Cześć! Dzisiaj zabieram Was w podróż do fascynującego świata Kolibri OS, amatorskiego systemu operacyjnego dla komputerów PC, napisanego w assemblerze i mieszczącego się na jednej dyskietce. Ten niezwykły system został stworzony na bazie MenuET OS, jednak wypracował swoje własne standardy, nie opierając się na systemach zgodnych z POSI i Unix. Niewiarygodne jest także to, że cały system mieści się na jednej dyskietce, a jego minimalne wymagania sprzętowe to jedynie 8 MB pamięci RAM oraz procesor kompatybilny z architekturą i586. Niestety, Kolibri OS zawieszał mi się na karcie graficznej Nvidia. Dopiero zmiana na zintegrowanego Intela pozwoliła na jego niezawodne działanie. Co my tu mamy? Dema graficzne 2D i 3D, a także pokaźny zestaw gier i programów, a to wszystko mieści się na jednej dyskietce. Dla deweloperów to prawdziwy raj. Kolibri OS udostępnia środowisko deweloperskie z edytorem tekstu oraz makroassemblerem do kompilacji jądra i programów. Warto także zaznaczyć, że Kolibri OS jest całkowicie darmowy i jego kod źródłowy jest dostępny, co sprawia, że jest to fascynujący projekt dla entuzjastów i hobbystów. Wbudowane przeglądarki internetowe zawiodły mnie. Jedna powoduje wysyp błędów rodem z XPK, druga natomiast zawiesza system. Mimo to, ogólnie rzecz biorąc, Kolibri OS to imponujące osiągnięcie w dziedzinie minimalistycznych systemów operacyjnych, oferujące funkcjonalność i wydajność na niespotykanym poziomie. Podsumowując, system ten jest niezwykle mały i lekki, ale zaskakująco bogaty w aplikacje. Mimo braków w funkcjonalności, warto docenić fakt, że wszystko, co zostało przedstawione w tym filmie, mieści się na jednej dyskietce. Jednym z głównych wyzwań przy tworzeniu amatorskich systemów operacyjnych są braki w sterownikach. Społeczność Kolibri zasługuje na brawa za dobrą obsługę wielu kart sieciowych i sterowników graficznych. To projekt, który zasługuje na uznanie ze względu na wkład pracy oraz poziom użyteczności całego oprogramowania. Pomimo że przed autorami jeszcze wiele pracy, życzę im powodzenia w dalszych działaniach. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na kolejne filmy na kanale. Cześć!